Dziękuję serdecznie za miłe przywitanie. Od razu wyjaśnię. Faktycznie nazywam się Janusz Dąbrowski, ale nie jestem doktorem, nie jestem lekarzem. I podobnie jak pan Jerzy Ziemba, jestem inżynierem, co w ustach albo w mózgach niektórych ludzi jest wprost obelgą, bo miałem też takie doświadczenia, że byłem w ubiegłym roku na spotkaniu, na takim sympozjum, gdzie było 130 lekarzy i miałem też tam mieć swoje 3 wystąpienia. Skończyło się tylko na jednym wystąpieniu, bo po jednym z moich wykładów, terapii polami magnetycznymi, przyszłością medycyny, wstał pewien profesor i zaczął od tego: panie inżynierze. Oczywiście chodziło o to, żeby mi... Sami Państwo rozumiecie. Proszę Państwa, mam bardzo mało czasu, 45 minut, więc temat, który w gruncie rzeczy na około 1,5 godziny, ja muszę to po prostu skrócić bardzo mocno. Rodzinna strefa zdrowia to jest takie hasełko, natomiast temat główny: odkwaszanie organizmu jako podstawa skutecznej, bezpiecznej profilaktyki zdrowotnej. Temat, proszę Państwa, bardzo niepopularny w gronach medycznych. Od razu chcę powiedzieć, że mam wielu lekarzy, którzy znają ten doskonale temat i którzy mówią o zakwaszeniu wyraźnie, tylko mówią inaczej. Kwasica metaboliczna niskiego stopnia, bezobjawowa, czyli tak zwana latentna. Ja o tym jeszcze będę mówił. Natomiast zgodnie z zasadą Pareto przynajmniej 80 lekarzy na 100, a śmiem twierdzić 90, mówi, że zakwaszenie nie istnieje, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Kim jestem? Jestem pasjonatem, 20 lat zajmuję się tematyką, profilaktyką zdrowia, napisałem kilkanaście książek. To nie był przypadek, trzeba było się zmierzyć z wiedzą i zmierzyć się z własnymi oporami mentalnymi, zrozumieć pewne rzeczy, że coś, co wydawało mi się niemożliwe, jest po prostu zwyczajnie możliwe. Można mnie znaleźć, proszę Państwa, na YouTube i między innymi tutaj są książki, które napisałem, tam na końcu też są, można w mnie się zaopatrzyć. Natomiast ostatnie moje dziecko: czy można uchronić się przed chorobą nowotworową? Można, bez 3 rzeczy, bez zasady wytnij, otruj, spal, o czym często mówią również moi znajomi lekarze. Współpracuję z pismem Hipoalergiczni, KIF, Kulturystyka i Fitness. Wykładam, czasami to są duże sceny. Ostatnio w Rzeszowie, właśnie tu z panem Jerzym Ziębą, z którego pozdrawiam. Proszę Państwa, wiemy doskonale, niczego nie odkrywam, że choroby cywilizacyjne zbierają coraz większe żniwo. To jest nasza plaga. To jest nasza plaga, nie wszystko oczywiście wyszczególnione. Później podam troszeczkę więcej. Co jest, proszę Państwa, podstawową przyczyną? Przede wszystkim żywność. Już ja nie mówię o wodzie, o smogu elektromagnetycznym, o stresach i tak dalej. Żywność. Dlatego, że rocznie każdy z nas wchłania w siebie około 700 do 1000 kg i w tej całej masie przynajmniej kilka kilogramów to są substancje zdecydowanie nie będące kompletnie żywnością. To są konserwanty, polepszacze, barwniki, spulchniacze, to są pestycydy, między innymi te pestycydy, o których mówił i pan Tadeusz Rolnik, i pan doktor Jaśkowski, między innymi glifosat. Na pewno o glifosacie będzie mówił również pan Jerzy Ziemba i to są nasze problemy. W dodatku, proszę Państwa, jeżeli mamy problemy zdrowotne, to na to nakłada się bezprecedensowa dosłownie klęska medycyny akademickiej, oficjalnej. Chcę jeszcze raz być dobrze zrozumiany. Nie chcę krytykować, nie krytykuję w żadnym wypadku poszczególnych lekarzy, którzy często mają związane ręce i znam naprawdę fantastycznych lekarzy, od których ja sam się uczyłem i mam tą wiedzę, którą dzisiaj dysponuję. Natomiast po prostu system niestety leży. Brak obsad dyżurowych w szpitalach, nie ma komu robić zabiegów, nieobsadzone są gabinety w poradniach, z powodu braku personelu zamykane są oddziały szpitalne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład średni okres oczekiwania na realizację świadczenia zdrowotnego, to są najnowsze dane. To jest, proszę Państwa, maj 2018 rok. Zobaczcie Państwo, to są miesiące. Niektóre miesiące już przybyło. Endokrynologia plus prawie 6 miesięcy wydłużył się okres oczekiwania w kolejce do lekarza na świadczenia płatne z NFZ-u. Więc pytanie: śmiać się, płakać, czy po prostu zwyczajnie krzyczeć z wściekłości? Mamy 3 opcje do wyboru. tak prawdę mówiąc. I co się dzieje? Mamy problemy zdrowotne, oczywiście idziemy do lekarza, zgodnie z normami NFZ-u, dowiedziałem się tego od lekarzy, lekarz ma 7 minut na wizytę, przeciętny lekarz,
Oczywiście żaden lekarz tyle nie przyjmuje, przyjmuje dłużej, zrozumiałe. Znajduje coś tam w nas, przykładowo cholesterol, naciśnienie i tak dalej. Idziemy do apteki, przeciętny Polak zostawia 150-350 zł miesięcznie w aptece chociażby. Dlaczego tak jest? Bo mamy przede wszystkim, proszę Państwa, żywność niezdrową. Dlaczego? Bo ręka w rękę koncerny farmaceutyczne i koncerny spożywcze idą. Jedne drugich akcje mają i to, o czym mówi doktor Jaśkowski, o czym mówi Tadeusz Rolnik, pan Tadeusz Rolnik, wiecie Państwo doskonale, o co chodzi. Po prostu mamy przede wszystkim bardzo niezdrową żywność zawierającą masę toksyn o charakterze kwasów. To jest, proszę Państwa, podstawa. I te problemy zdrowotne, nasze zbędne kilogramy biorą się przede wszystkim ze zbyt wielkiej ilości spożywanego codziennie niepożywienia o złej jakości. My nie zastanawiamy się nad tak zwanymi toksykologicznymi aspektami produkcji, przetwarzania i spożywania, przechowywania również żywności. Masa toksyn. Była mowa, doktor Jaśkowski mówił o 18 na przykład opryskach pól. Jak się dowiaduje, że sadownicy potrafią kilkadziesiąt razy opryski robić w ciągu roku, w ciągu okresu wegetacyjnego, to po prostu człowiek, który nie jest zorientowany, to mu włosy dęba zwyczajnie stają. I teraz, proszę Państwa, co medycyna chorób, czyli oficjalna medycyna proponuje? Przede wszystkim serwuje swoim pacjentom preparaty na to, by przestali cierpieć na skutek chorób. Natomiast tak zwana medycyna zdrowia, medycyna, w której znajduje się również grupa lekarzy, tak dr Jaśkowski, jak dr Hubert Czerniak, jak wielu innych lekarzy, którzy próbują się przebijać, którzy mają ogromne problemy, namawia nas ta medycyna do systematycznego zażywania preparatów służących temu, byśmy nigdy na wiele chorób nie chorowali. To są słowa akurat pana Jarosława Zycha, to jest dość znana postać. Więc pytanie jest, co jest dobre i właściwe? I każdy z nas powinien na to pytanie sam sobie odpowiedzieć i dokonać wyboru, podjąć decyzję. Niepodjęcie decyzji to też jest podjęcie decyzji. I teraz, proszę Państwa, na świecie 75 zgonów na 100 jest spowodowanych złym odżywianiem i zaburzeniami przemiany materii. 75% światowego rynku spożywczego pokrywa sprzedaż produktów zawierających potężne ilości cukru, ale nie tego sypkiego w domyśle. Przynajmniej 72 nazwy są na różnego rodzaju cukry. A najgorszym świństwem, z przeproszeniem, że tak powiem, to jest oczywiście syrop glukozowo-fruktozowy, wymyślony przez Amerykanów. A dziś Amerykanie po wielu latach badania mówią, że to syrop glukozowo-fruktozowy odpowiada za otyłość, za masę chorób itd., itd. Dalej, proszę Państwa, doktor nauk medycznych Danuta Myłek napisała świetną książkę Od lekarza do kucharza. Nie zapominajmy o tym, że większość chorób w medycynie wynika z przejadania się pszenicą. Dzisiejsze pszenice, o czym była już tutaj mowa, nie są pszenicami sprzed 30, 40 czy 50 lat. To nie są te pszenice. Mięsem wieprzowym, produktami mlecznymi. Czym karmimy nasze świnki? My nie mówimy o świnkach, którymi, tak jak ja, 65-latek, zjadałem, bo tata był masażem, zjadałem powiedzmy 50 czy ileś tam lat temu, czy 40 lat temu. To nie są już te świnki. Dalej, produktami mlecznymi, białą mąką, cukrem rafinowanym, ważoną solą, rafinowanymi olejami, margarynami i kilkunastu tysiącami związków chemicznych, z których większość sprzyja producentom, sprzedawcom, lekarzom i grabarzom. I to mówi również pani doktor, bez pardonu. Pytanie w związku z tym, jak żyć, jak się leczyć. Z tym mamy problemy. Czy nasze dzieciaki, czy nasi seniorzy mają zastanawiać się nad stertą leków? Ja też coś łykam, ale łykam zupełnie coś innego. Bo łykam żywność. Po prostu żywność. A więc kompleksowa profilaktyka, która ma oczyścić cały organizm, który ma wzmocnić, który ma wyregulować cały nasz metabolizm, o tym jeszcze za chwileczkę powiem. I jak mówił Denis Burkitt, wybitny brytyjski lekarz, ludzie chorują z powodu toksyn, chemicznych substancji, metali ciężkich, które zanieczyszczają organizm. Jedna z czołowych postaci niezależnej nauki i medycyny, dr Robert Young, który napisał m.in. Cud pH i też, który ma problemy ogromne w Stanach z prawem,
To, co błędnie nazywamy chorobą, jest tak naprawdę manifestacją odłożonych kwasów i toksyn w ciele. I ta manifestacja tych odłożonych kwasów i toksyn w ciele jest już znana medycynie zachodniej, mniej więcej od około 20 lat. Już medycyna zachodnia mówi, tak, to istnieje. Jest to tak zwana permanentna, utajona, bezobjawowa, czyli inaczej latentna, niskopoziomowa kwasica metaboliczna. W skrócie nazywamy to zakwaszeniem organizmu. Nie wiem, czy Państwo oglądaliście swego czasu program na TVN-ie 36,6 prowadzony przez panią Ewę Drzyzgę i tam były takie trzy bloki. Jeden blok był poświęcony odkwaszaniu, więc pokazano jakąś dziewczynę, jakieś dwie bliźniaczki, z których jedna paliła papierosy, jadła pączki i tak dalej. Druga kupowała jakieś plastry odkwaszające, zainstalowała sobie jonizator wody, jakieś różne historie robiła. I okazało się, później zbadano im krew i okazało się, że pH krwi u jednej i u drugiej były takie samo. To był dowód na to, że organizm że nie istnieje zakwaszenie. Wypowiadała się nawet bardzo znana pani profesor, zakwaszenie nie istnieje. To jest kliniczny dowód. A że zrobiono ludziom po prostu sieczkę w głowie, bo przeciętny oglądacz telewizji nie musi orientować się, o co chodzi z tym pH, to dzisiaj my o tym sobie dlatego po prostu powiemy. I ta łagodna, przewlekła kwasica metaboliczna może wystąpić mimo prawidłowego poziomu pH krwi. A więc to zakwaszenie, o którym ja mówię, zakwaszenie tkankowe, nie ma nic wspólnego z zakwaszeniem krwi, bo krew zakwasić jest bardzo trudno. A i to zdarzają się przypadki, że można. I wówczas młodzi sportowcy umierają po prostu na boisku, nie mając w ogóle, wskutek zawału na przykład, nie mając w ogóle miażdżycy chociażby. I to niskie pH, czyli zakwaszenie, niskie pH porannego moczu, bo badamy mocz. Nie jest to może idealne badanie, ale jest to badanie. Nie musimy biegać do laboratorium, wystarczy posiusiać na pewien paseczek. Jest to wskaźnik, że organizm ma deficyt bardzo ważnych pierwiastków zasadowych. To, o czym znowu odwołam się do doktora Jaśkowskiego, do pana Tadeusza Rolnika. Jeżeli w glebie nie ma tego, co powinno być, to nie ma w produktach żywnościowych, to nie ma w naszym organizmie. I pojawiają się choroby również w wyniku braków czy witamin, czy minerałów. Jeszcze o witaminach dużo się mówi, ale o minerałach prawie się w ogóle nie mówi. Ale przecież to jest podstawa, proszę Państwa, gospodarki hormonalnej, enzymatycznej, to jest podstawa działania całych elektrolitów w naszym organizmie, podstawa działania tak zwanych pomp jonowych w komórce, już nie chcę wnikać w szczegóły, a więc to są bardzo ważne rzeczy. I skutkiem tych braków jest chroniczne niedotlenienie, czyli hipoksja. My permanentnie jesteśmy niedotlenieni. Chroniczne niedożywienie bilionów komórek organizmu oraz ich zatrucie zalegającymi substancjami odpadowymi, czyli można by powiedzieć, że komórka ma zaparcia. Swego czasu w Rzeszowie poznałem kobietę, która potrafiła mieć dwutygodniowe zaparcia. Ja mówię, niemożliwe. Mówi pan Januszu, tak. Ona musiała robić lewatywy, oczywiście ktoś musiał jej pomagać. Ja sam robiłem lewatywy, to wiem, jak to jest, powiedzmy, dyskusyjnie przyjemne. Chociażby. I prowadzi to, proszę Państwa, do niedorozwoju pośledzenia wszelkich funkcji komórek, tkanek narządów, powstania różnorodnych, wielu groźnych chorób oraz osłabienia mocy układu odpornościowego. Zakwaszenie. Oczywiście zakwaszenie w tym ujęciu naszym takim prostym. Zakwaszenie. Coś ty taki, mówię nie do pani, tylko do jakiegoś faceta, który tu siedzi, coś ty taki kwaśniak by się octu napił. Stary, ty weź odkwaś mózg. Mówimy czasami tak? Zwróćcie Państwo uwagę, że nasza podświadomość czuje, co jest w organizmie. Stary, ty weź odkwaś mózg. Coś w tym jest. Nasza podświadomość jest mądra. I teraz, proszę Państwa, jakie są objawy takiego lekkiego zakwaszenia? Znowu odwołam się do doktor nauk medycznych Danuty Myłek. Bóle głowy, nadmierna senność. Proszę Państwa, od razu czytajcie i znajdujcie w sobie. Bo każdy z nas przeważnie tak to czyta. Bóle głowy, nadmierna senność, bezsenność, zły sen, ospałość, handry, arytmie, przewlekłe zmęczenie, zrzędliwość, nadwrażliwość, płaczliwość, zaburzenia koncentracji, przygnębienie, huśtawki nastroju, złość, wybuch agresji, niepokój, lęki, zaczynasz coś, nie kończysz, masz kwaśny posmak w ustach, po jedzeniu masz nieprzepartą ochotę na coś słodkiego. Proszę Państwa, jak wielu z Państwa ma ochotę czasami po posiłku na coś słodkiego?
A ja tak czasami mam. A więc o co chodzi? Też bywam zakwaszony. Taka jest prawda. A więc tylko pytanie, co z tym fantem robić? Ja wiem akurat, chwała Bogu. A więc coś, co najczęściej kładziemy na karb przepracowania, pośpiechu, stresu, co zresztą wtórnie także prowadzi do zakwaszenia. I proszę Państwa, najpiękniejsze jest resume, czyli podsumowanie pani doktor Myłek. Otóż ona mówi tak: często taki pacjent po przeprowadzeniu licznych badań, które nierzadko są w normie, kierowany jest gdzie? Do psychiatry. No bo baba już jest w okresie menopauzy. Przepraszam, ja tylko cytuję po prostu myśl, że tak powiem. W okresie menopauzy to widocznie jej odbija. Przecież wyniki są w normie. Jeżeli to jest mężczyzna, no bo chłop widocznie jest w okresie andropauzy, a w dodatku pewnie stary kawaler niedopieszczony, to mu nie odbija. Ale jak przyjdzie 16-15-letnia dziewczyna czy chłopak, którzy nie są w wieku ani menopauzy, ani andropauzy, to co im odbija? A, im odbijają hormony. Oni nie mieszczą się w normie, więc mają być zdrowi, a im się tylko coś wydaje. Nic się nie wydaje, proszę Państwa. Po prostu jest problem. I jak podaje Norbert Treutwein, niemiecki autor, w książce Zakwaszenie, nieznana przyczyna wielu chorób, to są choroby wywołane zakwaszeniem permanentnym, trwającym wiele lat. Czytajmy zakwaszenie jako zatrucie organizmu. Zatrucie cały czas. Dzisiaj rozmawiałem z panem, który wyszedł w zasadzie z nowotworu i mówi tak: już mam tak doczyszczony organizm, że jeżeli coś zjem z Lidla, z Biedronki, to czuję się fatalnie, bo on oczyszczał organizm i teraz jak zje parówkę z szynką, gdzie szynki może jest 1%, czyli ile jest mięsa w mięsie, tak? Więc on się czuje źle i Państwo rozumiecie, o co chodzi. I teraz, proszę Państwa, co dalej? Więc to następujące, jak mój znajomy, doktor nauk medycznych Lucjan Langner, następujące wraz z wiekiem upośledzenie czynności nerek. A dlaczego to jest upośledzenie? Bo kwasy żrą, niszczą nam nerki. Często sobie z tego sprawy nie zdajemy. W połączeniu z dietą wysokobiałkową jesteśmy, proszę Państwa, przebiałczeni. Sery, które nie są serami, co to jest za ser za 30 zł albo za 28 zł? Nawet z relacji cen mleka, bo przecież ile mleka trzeba na wyprodukowanie kilograma serów, to ile kilogram sera powinien kosztować w związku z tym? Twarogi, mleko, które nie jest mlekiem, plus oczywiście mięso. Sporo osób tu jest takich, które podobnie jak ja troszeczkę mają takie pesele bardziej cenne, więc ja pamiętam i Państwo na pewno pamiętacie, ile razy u naszych dziadków, nawet na wsiach, gdzie były kurki, świnki i tak dalej, i razy w tygodniu się mięso jadło. W niedzielę, raz w tygodniu, to było wielkie święto. Natomiast my dzisiaj jemy często 21 razy w tygodniu. Śniadanie, obiad i kolacja. Nie ma problemu. A więc zaostrza to wszystko latentną, czyli bezobjawową kwasicę metaboliczną i szkodliwy wpływ na zdrowie. To jest, proszę Państwa, lekarz, który jest specjalistą w dziedzinie tak zwanej anti-aging, czyli przeciwstarzeniowej, i specjalistą, jeżeli chodzi właśnie o kwasicę metaboliczną niskiego stopnia, o zakwaszenie. Niemiecki lekarz Wolfgang Aurer. Ciągłe zakwaszanie doprowadza w końcu do zużycia rezerw i wyczerpania systemów buforowych, bo istnieją systemy buforowe, które nas zabezpieczają. I tacy fachowcy, specjaliści, nieraz lekarze mówią: proszę pana, co pan za bzdury plecie, mamy systemy buforowe. A ja mówię: nec Hercules contra plures. Czyli Herkules, nie chcę użyć proletariackiego języka, i Herkules nie poradzi, kiedy ludzi jest wielu. W takim dowolnym tłumaczeniu. Po prostu jest za dużo obciążeń. Jest za dużo obciążeń. Jeżeli pyton wychodzi na łąkę, gdzie jest 50 indyków, to nie da rady tym indykom. Po prostu one go zadziobią. Tak dzisiaj jesteśmy po prostu obciążani. Nadwyżka kwasów nie może zostać zneutralizowana i magazynowana w tkankach miękkich oraz stawach, szczególnie paluchów, stóp, łokci, rąk, kolan, powodując stan zapalnych ból. Z tego się bierze RZT, z tego się bierze dna moczanowa, z tego się, proszę Państwa, biorą złogi w nerkach, a więc kamica nerkowa, kamica w woreczku żółciowym i tak dalej, i tak dalej. I ten sam lekarz przy już istniejących schorzeniach sama zmiana odżywiania jest niewystarczająca, żeby zneutralizować zakwaszenie tkanki. A więc na przykład przechodzimy jedynie na warzywka, ale to jest za mało.
Jak pali się dom, proszę Państwa, to się nie wzywa PZU, tylko się wzywa straż pożarną. Więc trzeba po prostu podjąć zdecydowane działania, żeby odkwasić organizm, a nie przez rok czekać, bo przy okazji zakwaszenie sprzyja nadwadze lub otyłości. Często jest tak, że spotykam fit osoby, ale one mają wysokie poziomy tłuszczu wewnętrznego, więc one nie wiedzą, że są otyłe wewnętrznie. Tam jest magazynowana nadwyżka tych kwasów, tych toksyn. Mamy tłuszcz wewnętrzny, wisteralny tak zwany. Troszeczkę go trzeba mieć, ale jak jest za dużo, to jest to po prostu rodzaj wysypiska śmieci, gdzie są toksyny po prostu odkładane. A więc dodatkowo należy systematycznie przyjmować substancje zasadowe, bo nie wystarczy tylko w prosty sposób się odkwasić. Na przykład rosyjscy lekarze nieraz mówią, ja zgadzam się z tym, że jak jest problem, to można odkwasić się na szybko, na przykład sodą, tylko trzeba umieć, sodą tą domową. Natomiast, proszę Państwa, pytanie, a z czego się składa nasza maść stawowa i chrząstki? Przecież wystarczy zwykła soda, to już nie poradzi. Masę pierwiastków trzeba tam podać w odpowiedniej postaci. I to neutralizowanie kwasu w organizmie odbywa się na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że organizm chłonie wodę. Po co? Żeby rozcieńczyć kwasy. Żeby zmniejszyć ich stężenie. Więc co się dzieje? Puchniemy. Wory pod oczami, kostki tu opuchnięte, paluchy, że obrączki się nie da zdjąć. Typowy syndrom pana dzień po. Maryśka, wody, a najlepiej kwasu z ogórków. Dlaczego kwasu? Bo woda i sól, jeżeli to była dobra sól, nie czysta NaCl. Bo tam jest masa pierwiastków, chodzi o zneutralizowanie skutków tych działania tych wszystkich toksyn. Drugi sposób, proszę Państwa, to jest wypłukiwanie zasadowych składników mineralnych z włosów, z zębów, z kości, z paznokci, ze wspomnianej mazi stawowej, chrząstek i zaczynają się problemy. To widać na zewnątrz bardzo wyraźnie. Mamy problemy z włosami. Łysienie plackowate, rozdwające się końcówki, słabe włosy w ogóle, kruche włosy, kruche paznokcie, pękające pięty, grzybice, strądzik różowaty, parodontoza, próchnica kości, celulit, natkane komórki tłuszczowe. U panów też to występuje, tylko u panów nie na pupie, nie na udach, tylko tutaj, na brzuszku i to jest taka trzęsąca się po prostu galareta. Toksyny, które są zawarte w adypocytach, czyli w komórkach tłuszczowych. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Trzeba to po prostu wytopić, ale najpierw, żeby, proszę Państwa, zaorać część wysypiska i posadzić tam kwiatki lub las, to najpierw trzeba z tego wysypiska usunąć gruz, śmieci, te torebki foliowe i tak dalej. Rozumiecie Państwo? Czyli najpierw zneutralizować toksyny, wypłukać je, tak jak to zrobił Herakles, czyszcząc stajnię króla Augiasza. W ciągu jednego dnia miał opróżnić stajnię, gdzie mieszkały tysiące koni. Jak? Skierował strumień pobliskiego kierunek pobliskiego strumienia w otwartej wieżeję, woda wypłukała. A więc woda, picie czystej wody. Co my dzisiaj pijemy? Wody smakowe. Ja nieraz na szkoleniach mówię po prostu o piciu czystej wody. Czasami odzywa się pan Kazio, który jest filozofem, poznał wszystkie dziedziny. Mówię, proszę pana, ale ja tylko piję wody gazowanej i lubię smakowe. Ja mówię, a miał pan dziadka na wsi? No miałem, a co to ma do znaczenia? Mówię, a ile dziadek miał studni? No jak, to jedną? Nie, nie, ja mówię, jedna to była dla krówek, dla świnek, dla kurek, a dwie dodatkowe to miały być woda smakowa, truskawkowa, studnia, a trzecia to była woda gazowana. No co pan takie bzdury opowiada? Ja mówię, nie, zgodnie z pana logiką, to każdy dziadek powinien mieć 3 studnie. Jedna studnia, jeszcze raz powtarzam, dla zwierzątek, a 2 studnie dla wnuka. Trzecia z wodą gazowaną to dla wnuka wyrośniętego, który wodę gazowaną lubi. I to jest, proszę Państwa, taka logika prosta, chłopska logika, która mówi, że popełniamy często jakieś beznadziejne błędy myślowe. Proszę Państwa, ponad 60 chorób jest spowodowane zatoksycznieniem organizmu. Te glifosaty, te, proszę Państwa, dioksyny, które są w wodzie na przykład, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i cała ta chemia, konserwanty, niekonserwanty i tak dalej. To są nasze problemy. Co zakwasza, proszę Państwa, organizm? Jak mówiłem, przede wszystkim przebiałczenie. Zwróciliście Państwo na pewno niejednokrotnie uwagę, dlaczego muzułmanie i Żydzi mięsa nie jedzą wieprzowego. Bo świnia jest nieczysta.
A pod płaszczykiem zakazu religijnego można coś, zwłaszcza w ich klimacie, tam gdzieś coś przemycić. A u nas już nawet dzisiaj na Wigilię można mięcho jeść. Nie ma problemu. Ja nie mam nic przeciwko jedzeniu świnek, jeżeli ktoś ma ochotę, niech je, ale chodzi o to, żeby nie jeść tego codziennie, w takich ilościach. I nie, powiedzmy, mięsa przetworzonego, bo w tej chwili nawet, proszę Państwa, szynki, schaby są naszczykiwane. Nie mówię o wędlinach, tylko o mięsie. Zwykły schabik jest takiej mniej więcej średnicy. Kupujemy w sklepie takiej średnicy, bo są naszczykiwane całą chemią, żeby zwiększyć objętość. To jest dopiero... Człowiek człowiekowi gotuje taki los. Dalej, słodycze, słodkie napoje, zwróćcie Państwo uwagę, te Marsy, Snickersy, 7-upy, Coca-Colę, Pepsi-Colę i tak dalej, i tak dalej. Dalej, leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, no Polacy sami się leczą. W każdej stacji paliw mamy aptekę. Ja dobieram sam, co chcę. Ja wiem, że potrzebuję Ibuprom, Gripex, jakieś inne historie, nie zważając na to, co mówi moja wątroba. Kawa i herbata nie oznacza to, że nie macie pić kawy czy herbaty, tylko chodzi o to, że jeżeli wypijesz, powiedzmy sobie, filiżankę kawy, to żeby wypić później w ciągu dnia, powiedzmy, z 9 filiżanek wody, żeby przepłukać organizm. I pytanie jest jeszcze, jaka kawa? Ta kawa, która jest w Polsce za tą cenę, która jest w Niemczech, to nie jest ta sama kawa, o czym dr Jaśkowski wspominał. Stresy, proszę Państwa, jak potwornie stresy zakwaszają organizm. Ja jestem, proszę Państwa, praktykiem, więc ja to wszystko przerabiałem na sobie. Ja wiedziałem, że na przykład sytuacja jakaś ciężka w pracy, taka naprawdę ścięcie z szefem na 48 fajerek, okazało się tak, 2 tygodnie papierki granatowe, czyli super jest i tak dalej, jestem odkwaszony i okazuje się, że proszę Państwa, po jednej takiej awanturce spada pH na 5,5,2 i cały tydzień ja się odkwaszam później. To jest kwas solny, który wchodzi do wnętrza głęboko gdzieś do komórek, zakwasza nas na poziomie tkankowym i komórkowym dosłownie. Napoje gazowane, Coca-Cola i tak dalej, mało snu, odwodnienie, fizyczne przemęczenie, ale na drugim biegunie brak ruchu. Tylko że ruch powinien być umiarkowany. Nie może być to ruch po prostu wyczerpujący. Plus oczywiście, proszę Państwa, smog elektromagnetyczny. Akurat na temat działania pól magnetycznych napisałem 3 książki. Akurat dość mocno znam ten temat. I proszę Państwa, dlatego jest potrzebne systematyczne odkwaszanie. Nie ma czegoś takiego jak odkwaszenie raz na całe życie. Nieraz ludzie mówią, proszę Pana, to ja muszę się cały czas odkwaszać? Ja mówię, nic Pan nie musi. Takiej nie musi Pan jeść, nie musi Pan chodzić do fryzjera, nie musi Pan załadowywać komórki, nie musi lać Pan paliwa, nie musi Pan w domu, jeżeli ma Pan z kim robić te takie dziwne jakieś tam takie i tak dalej, bardzo przyjemne, nic Pan nie musi. To jest kwestia decyzji, to jest kwestia świadomości. Jak nie musisz codziennie czegoś tam robić, to przynajmniej raz na jakiś czas zrób sobie remont. Wyczyść mieszkanie. My czyścimy mieszkanie. Wielkanoc i Boże Narodzenie. Jak się zbliża okres przeglądu technicznego samochodu, to muszę pojechać, bo przecież samochód szlak mi trafi. A ty właścicielu tej blachy, tych tony śrubek, plastików, o siebie nie dbasz? Kotu najlepsze jedzonko, krowie trzeba lizawkę dać w oborze, ale żonie nie, bo krowa jest cenniejsza. I to jest warunek, proszę Państwa, konieczny, skutecznego, bezpiecznego leczenia wielu chorób, przede wszystkim otyłości, zwłaszcza wewnętrznej, trzustki, wątroby, nerek, stawów, nowotworów. O profesorze Warburgu wspominał dr Jaśkowski. Kwasowa teoria nowotworowa. Zakwaszenie, które powoduje, mam oddzielne tematy dotyczące nowotworów, ale to trzeba byłoby 2 godziny o tym mówić, chociażby. A przede wszystkim wzmacnianie odporności organizmu, zwłaszcza dzieci i osób starszych, bo one przede wszystkim są narażone na szczególne problemy. I teraz, proszę Państwa, ciekawostka taka. Otóż mamy ten tłuszcz wewnętrzny, o którym ja mówiłem, ja nie odbiegam od tematu, to jest, proszę Państwa, taki rodzaj wysypiska śmieci. Z jednej strony ten tłuszczyk wewnętrzny, wisceralny albo inaczej trzewny, ochrania nasze wszystkie narządy, serce, nerki, płuca, jelita, cienką warstewką przed niszczącym działaniem toksyn, ale z drugiej strony
Jak on się rozrasta, dlaczego się rozrasta? Bo więcej toksyn jemy. A dlaczego jemy więcej toksyn? Bo jemy więcej. A dlaczego jemy więcej? Bo z tej całej masy, tej kopy na talerzu organizm musi chociaż trochę wybrać tych składników, które są nam potrzebne. A reszta to jest nadwyżka. Z tego tworzy się tłuszcz. I w tej nadwyżce również są toksyny. I dlatego tworzy się ten tłuszcz wewnętrzny, często u osób szczupłych zewnętrznie i są problemy. To jest właśnie ten tłuszcz wisceralny. Zdrowe serce, chore serce, otłuszczone. Serce po pierwszym i ostatnim zawale. 32 lata chłopak był. Pierwszy, ostatni zawał. Tu nie widać przez serca, to jest kawał łoju, tak prawdę mówiąc. I nie jest możliwe pozbycie się nadmiaru tej tkanki tłuszczowej, zwłaszcza wisceralnej, bez wyrównania odczynu pH, czyli najpierw bez odkwaszenia organizmu. Właśnie dr Landner mówi, ciągle mi powtarzał, leczenie to odkwaszanie, od tego trzeba po prostu zaczynać, czyli detoks. A przy okazji, jak się odkwaszamy, to pozbywamy się wielu pasożytów. Znowu temat bardzo nieznany i bardzo niepopularny. Jak to robale ma w sobie? Kot i pies mogą mieć, ale ja, człowiek, nie. I koty, psy likwidujemy im pasożyty, natomiast my sami często nosimy w sobie pasożyty. Oczywiście mamy na myśli jedynie tasiemca długiego, dwie glisty po 60 cm. Nie chodzi o to. Chodzi często o znacznie mniejsze pasożyty, rzędu części milimetra, które na przykład żyją we krwi. Tu jest jedna pani Ewa, nie wiem czy jest teraz na sali, stąd z Nowych Skalmierzyc, która jest specjalistką w tej dziedzinie. Pani Ewo, może jej pani odezwać? Nie ma, wyszła. To nic. I teraz, proszę Państwa, ten tłuszcz wewnętrzny zagraża zdrowiu i życiu, dlatego że to jest nasz ukryty zabójca. W tym tłuszczu ciągle zachodzą reakcje tej całej chemii, którą połykamy. Nie wiemy nawet, jakie nowe środki powstają, substancje. I te substancje wywołują permanentne stany zapalne trwające całymi latami. Proszę Państwa, nowotwór nie powstaje o tak sobie. Lekarze mówią, trzeba 7 do 10 lat, żeby wyhodować nowotwór. I to jest ten czas, kiedy możemy zapobiegać, przede wszystkim likwidować tym stanom wszystkim zapalnym. I tutaj dlatego, proszę Państwa, jest bardzo ważne oczyszczanie organizmu, bo wiele osób, jak już ma nadmiar kilogramów, mówi, słuchaj, muszę się odchudzić. No i tak, albo głodowa, albo ciężkie, wyczerpujące ćwiczenia fizyczne, to nic nie da, dlatego że się odbije to efektem jojo, a przy okazji organizm ma po prostu niesamowite braki składników pokarmowych. I teraz, jeżeli na przykład odchudzamy się tą metodą albo na maksa siłownia, albo głodówka, to w tym momencie oczywiście kilogramy lecą, pozbywamy się wody, następuje zagęszczenie toksyn, kończymy 3 tygodnie na jakichś tam czasach, organizm jest wycieńczony, jeść się chce nieprawdopodobnie, bo organizm potrzebuje, więc chociaż troszeczkę kawałek kiełbaski do lodówki i co, jak upalacza. Rzucić palenie? Jaki to problem? Tyle razy już to robiłem. Rzucam i rzucam i rzucam, zgadza się? Więc tak samo z tym odchudzaniem. No tyle razy już robiłem odchudzanie, ale najpierw trzeba zrobić, proszę Państwa, detoks. Pozbędziemy się toksyn, nie ma potrzeby, że organizm odbudowywał tłuszcz wewnętrzny, wisceralny i sprawa jest załatwiona. I teraz ten tłuszcz wewnętrzny gromadzi toksyny w organizmie, powoduje to choroby cywilizacyjne, w tym nowotwory. Uwaga, będzie bardzo drastyczne zdjęcie zwłoki kobiety w trakcie sekcji. Pamiętajmy, że to był człowiek, to jest człowiek. Ja nieraz mówię, trzeba z szacunkiem do tego, bo to by mogła być nasza mama, babcia, a może kiedyś my. Zobaczcie Państwo, śmierć przez tłuszcz wisceralny. Przecież te wszystkie organa wewnętrzne powinny być czyściutkie, krwiste. Tymczasem wszystko jest to zarośnięte właśnie tym tłuszczem visceral wewnętrznym. Już nie mówiąc tu jest był pępek, o tej słonince, z przeproszeniem. To jest tragiczne. Wielu z nas ma tego typu po prostu problemy. I proszę Państwa, odkwaszenie musi iść w parze z kontrolą, czyli monitoringiem codziennym, przynajmniej 2-3 tygodnie, żebym widział, co się zmienia w moim organizmie, żebym się nauczył swojego organizmu, z monitoringiem pH porannego moczu, a więc paski do pomiaru pH. Tam akurat z tyłu są, można sobie kupić na próbę, zobaczyć, co się dzieje, wytłumaczyć sobie. I ten prawidłowy poziom pH organizmu jest podstawą prawidłowego funkcjonowania przede wszystkim neuronów. I jak ktoś domaga się badań klinicznych, to ja mówię bardzo proste.
Podstawowe badanie kliniczne pana Kazia. Chłopie, weź ty odkwaś mózg, bo ty masz zakwaszony mózg. Zgadza się? Jak pan Kazio powiedział, że mam zakwaszony mózg, to jest podstawowe badanie kliniczne, niepodlegające dyskusji. Na zdrowy chłopski rozum, proszę państwa, na rozsądek weźmy to. Jak mamy zatruci, to mamy problemy, czarno na wszystko patrzymy. Okazuje się, że wystarczy odtruć się i nagle świat widzimy w różowych okularach. Coś ty brał? Maryśkę. Tu bez Maryśki. Po prostu odkwasić mózg, otruć. Dalej. Serce, trzustka, nerki, tarczyca, wątroby, jelito, wiele innych narządów. Przeciwdziałanie rozwojowi otyłości, cukrzycy, miażdżycy i nadciśnienia. Ja zastanawiałem się, bo od 5 lat prowadzę właśnie taki kompleksowy program zdrowia, opracowany zresztą przez czeskiego lekarza, doktora Horaka, bardzo prosty, banalnie prosty, w domu się stosuje, nie ma żadnych problemów. Co jest grane, że 2-3 miesiące, góra 4 i ludzie nie mają nadciśnienia, reguluje im się po prostu nadciśnienie. O co chodzi? I tak z każdym miesiącem po prostu odkrywam nowe smaczki w tej kuracji. Ach, adiponektyna! Po prostu zwiększa się wytwarzanie adiponektyny. Nieważne jak to się nazywa. Ważne, proszę państwa, że to działa. Ja na swoje, że tak powiem, potrzeby lubię takie smaczki po prostu odkrywać. I teraz, jak to jest z tym pH, proszę państwa? Bo mamy przecież normę. Więc norma medyczna to jest 4,6 do 8. Tyle wynosi. Idziemy do lekarza, lekarz daje skierowanie na badanie moczu, krwi i tak dalej, siusiamy do naczynka, kupujemy w aptece, chyba za złotówkę takie plastikowe naczynko, idziemy, wyskakuje nam wynik, pH 5,2, a wszystko w porządku, jest wszystko w normie, tak? No to zobaczmy. Przede wszystkim ta norma medyczna, to jest ją ustalono jako średnią z rozkładu normalnego, czyli Gaussa, 1000 wyników badań próbek porannego moczu. Moczu jakich ludzi? Kto przychodzi, proszę państwa, do laboratoriów? Chorzy. Dokładnie tak. Chorych ludzi. Układa się tak zwaną krzywą Gaussa, rozkład normalny, skreśla się skrajnie niskie, skrajnie wysokie, zresztą ustala się średniówkę, czyli tak zwaną medianę i mamy 4, 6, 8. A co ona ma wspólnego z fizjologią? Co ona ma wspólnego ze zdrowiem organizmu? To jest niestety, to jest bieda. Natomiast ci lekarze, ci naukowcy, którzy pracują głęboko w tym temacie, mówią, za normalne można uznać 6,5-8, rzadko się zdarza powyżej 8,5, gdzie grozi zasadowica, to są wyjątkowe przypadki. Natomiast ogromna większość z nas ma pH porannego moczu poniżej 6. Poniżej 5,2, 5,4, 5,8 to są typowe poziomy pH. I to są, czyli jesteśmy, proszę państwa, w stanie kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, utajonej, permanentnej przez 20, 30, 50 lat na okrągło. Czyli kwasy padają nam na głowę, na naszą skórę i nas po prostu żrą zwyczajnie. Tak rdza poloneza. Poloneza, czas zacząć, rzekła rdza. Pamiętacie państwo to? Jak były polonezy. Młodzi już tych dowcipów nie rozumieją. I w programie odkwaszania dążymy do tego, żeby pH porannego moczu doprowadzić do 7,7,4. I często spotykam ludzi medycyny, lekarzy, którzy mówią, panie Januszu, co pan z tym pH się to uparł? Co pan tak tych ludzi chce odkwaszać? Ja mówię, ja nie chcę odkwaszać. Ja tylko chcę, żeby oni mieli po środku, pasjerydieni, jak to mówią Rosjanie. Nie 5, nie 5,2, nie 8, tylko 7,7,4. A co wy macie do tego, żeby nie było po środku? Dlaczego nie ma być po środku? I proszę państwa, co dalej? W dodatku skala pH jest logarytmiczna. W skali liniowej mamy 1, 2, 3, 4, 5. W skali logarytmicznej mamy zupełnie coś innego. 1, później 10 razy więcej, czyli 10, później 10 razy więcej, 100, 1000, 10 tysięcy. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że przykładowo moczek o wartości pH 5 jest 10 razy bardziej kwaśny od moczu o wartości pH 6 lub 100 razy bardziej kwaśny od moczu od pH 7. O, tam 7 czy 5, jaka to jest różnica? Tak? To ci powiem na przykładzie pH 5 i pH 6. W jedną rękę weź pręt o temperaturze 20 stopni, a w drugą rękę weź pręt metalowy o temperaturze tylko 10 razy większej. 20 stopni i 200. To samo? Albo facet, ja cię zatrudnię. Ile chciałbyś dniówkę? No z 200. Nie, to ja dam ci 10 razy mniej.
Dla ciebie jest to samo. 20 zł za cały dzień pracy. No chyba żartujesz. Ja mówię, nie, to ty żartujesz. To jest kolosalna różnica, właśnie wynikająca z tej skali logarytmicznej. Przy okazji, proszę Państwa, kiedy pH organizmu, czyli porannego moczu obniża się poniżej 6,4, dochodzi proszę Państwa, do problemów z trzustką. Dlaczego? Dlatego, że enzymy trzustkowe, trawienne, mają zasadowy odczyn i w tym momencie zaczyna się po prostu neutralizacja tych enzymów. Jest ich dezaktywacja, tak prawdę mówiąc, i co się dzieje? Między innymi może dojść, proszę Państwa, do przewlekłego zapalenia trzustki, do PZT, albo ostrego zapalenia trzustki, gdzie może się skończyć, proszę Państwa, naprawdę zejściem śmiertelnym. I teraz zobaczcie Państwo, jakie to niesamowite skutki powoduje. Powoduje to już to skutki takie, że w wyniku zakwaszenia pojawia się permanentna niestrawność, czyli dyspepsja. Ciągle mamy niedotrawione pewne rzeczy. Jak mamy jeszcze zespół cieknącego jelita, to już jest prosta droga na przykład do powstania chorób tak zwanych autoimmunologicznych. Ja już nie chcę mówić konkretnie, chodzi o białka, gdzie organizm rozpoznaje ten pokarm jako zupełnie coś innego i tak dalej, i tak dalej. I w takich warunkach nawet najlepsze preparaty witaminowe, mineralne, suplementy pokarmowe nie mogą być efektywnie przyswajane. Nie oznacza to, że nie są przyswajane, tylko można byłoby to polepszyć poprzez odkwaszenie, odtrucie organizmu. Jeszcze raz powtarzam o tym haśle, że zakwaszenie to jest po prostu zatrucie. W dodatku z poziomem pH jest także ściśle związana ilość tlenu pobieranego przez organizm i okazuje się, że na przykład ilość tlenu dostarczanego do komórek maleje 10-krotnie przy spadku pH z 6 do 5 lub 100-krotnie przy spadku pH z 7 do 5. Znowu nie wymyślił tego Janusz Dąbrowski. To są dane z takiej książki doktora Marka Sirkiusa, Soda, lecznicze właściwości. Soda, lecznicze właściwości. Zainteresujcie się tym Państwo. A więc dochodzi, proszę Państwa, do hipoksji, niedotlenienia. Tak wygląda krew, która nie jest zakwaszona, ale gdzie erytrocyty są sklejone. Robią się korki, przytykają naczynia włosowate i w tym momencie jest niedrożność i to naczynie obumiera. No i mamy problemy ze wzrokiem, ze słuchem. Stopa cukrzycowa. Proszę Państwa, z powodu cukrzycy 16 000 stóp w Polsce, już teraz jest więcej, bo to były dane chyba z 2015 roku, 16 000 stóp rocznie się ucina. No ale ja nie widzę tych ludzi na ulicach. No pewnie, bo oni mieszkają w blokach czteropiętrowych, czyli bez windy i siedzą całe życie później. To są tego typu rzeczy, proszę Państwa. Teraz dalej, więc permanentne zakwaszenie powoduje ciągłą korozję, rdzewienie organizmu. Mówimy o tych efektach czy skutkach zewnętrznych, natomiast pytanie, co się dzieje wewnątrz. O tak wyglądają nasze paznokcie, włosy, skóra i tak dalej, zamiast po prostu wyglądać zupełnie inaczej. Krew, właściwości reologiczne krwi, czyli przepływowe, pogarszają się. To jest najlepsza droga do dusznicy bolesnej. Dusznica, bo dusi, bo nie ma tlenu. Bolesna, bo boli. Bo jak nie są braki tlenowe, to będzie ból występował. O wiesz, jak mi łeb dzisiaj zapieprza. Przepraszam za słownictwo, ale to jest normalne słownictwo przeciętnego człowieka i chwytamy się za głowę, bo jesteś niedotleniony, migreny. Teraz słuchajcie Państwo, nieraz na moich szkoleniach, tak wychodzę już później po swoich tematach, siedzi dziewczyna gdzieś tam przy drzwiach i się chwyta za głowę i mówi, co się dzieje, głowa mnie boli. Ja biorę ją po prostu za plecy z tyłu. Patrzę, no dziewczyno, ale tu masz kamienie, ale nie rozumiem. Mówię, chodzisz do masażysty? No chodzę. A co mówi? No, że mam straszne spięcia w plecach. No dobrze, bo mięśniówka, stresy się kumulują przede wszystkim tutaj w tych mięśniach kapturowych. Ale tutaj są również, proszę Państwa, tętnice zaopatrujące mózg. Wszystkie naczynia. To wszystko się po prostu obkurcza. Jeżeli światło jest takie, a teraz jest takie, to jest niedokrwienie, niedożywienie i niedotlenienie. I zaczynają się po prostu problemy. Wiele takich przykładów można by pokazywać. Stopa cukrzycowa. Proszę Państwa, wrzućcie sobie na Google termin stopa cukrzycowa i wbijcie grafika. Tu jest delikatnie pokazana stopa cukrzycowa. Z paluszkami i tak dalej. Tam dopiero wyjdą różne kwiatki w goglach. Dalej. Dlaczego dr Wolfart
Człowiek instytucja, najsłynniejszy lekarz sportowy świata, 42 lata opiekuje się piłkarzami Bayernu Monachium. Prawie 20 lat reprezentację piłkarską Niemiec mówi o odkwaszaniu, odkwaszanie. I to trzeba byłoby zastosować różnego rodzaju preparaty, które zawierają i węglany tak zwanej cytryniany. Tylko wrzucam temat. To ma być coś, co łatwo odkwasza nasz organizm na poziomie komórkowym w sposób trwały. To jest po prostu bardzo ważna rzecz, ale na początku oczywiście, proszę Państwa, monitoring, czyli siusianie na papierki i sprawdzanie, przynajmniej 2-3 tygodnie, zobaczyć, co się dzieje w organizmie, zobaczyć, co się będzie działo. O, już mają fajne wyniki, nagle poleciało w dół. A co takiego ja zrobiłem? No ale wczoraj na przykład wypiłeś sobie gorzałeczkę ze śledzikiem, albo się pokłóciłeś z żoną. Ja z 500 kilometrów słyszałem, jak żeście się darli. Tak czasami ja sobie żartuję. Mówię, pokłóciłem się z Maryśką. Ty, faktycznie, skąd ty wiesz? Bo ja mam rentgena w oczach. Podsłuchy ci założyłem w domu. Oczywiście sobie żartuję, bo mam taki sposób. Mówi, ty, ale faktycznie tak było. No i co? Stres. Zostałeś zalany po prostu kwasem solnym. I teraz pytanie, więc systematyczny monitoring. Proszę Państwa, będę się reklamował. A co? Ponieważ już tu jestem, to wolno mi, no nie? Więc proszę Państwa, już tak żartując, warto mieć wiedzę na ten temat. Akurat tą wiedzę pozbierałem, zresztą jest taka publikacja za 24 zł tam na końcu. Czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. Są paski, co z tymi paseczkami robimy, siusiamy, sprawdzamy, no i ewentualnie regularnie się odkwaszamy, tylko trzeba wiedzieć jak. To z kolei wymaga już indywidualnej rozmowy, bo trzeba po prostu powiedzieć, być może w połowie września, w drugiej połowie września będę tutaj na tych terenach. Jeżeli Państwo zostawicie jakieś namiary organizatorom, to będziemy mogli zorganizować jakieś, powiedzmy, spotkanie. Ja przedstawię po prostu bardziej dokładny program. Albo ewentualnie u pani Ani Zagórskiej, którą za chwilkę pokażę, można będzie zostawić swój jakiś tam adres, nazwisko, imię i telefon. I teraz, proszę Państwa, więc zdrowie, sprawność i uroda mają odczyn zasadowy. Proszę Państwa, weźcie pewne rzeczy jeszcze raz powtarzam, na taki zdrowy chłopski rozum. Nikt nam nie każe nigdy kąpać się, na przykład, jest to dla zdrowia, zrób kąpiel z octem nalej octu spirytusowego do wanny. Zgadza się? Raczej się mówi, weź słomę owsianą, jakieś coś zasadowego, soli nasyp i tak dalej. Pytanie dlaczego? Skóra, zobaczcie Panie, zwłaszcza do Pań się zwracam, jakie jest pH wód płodowych prawidłowe? Dziecko pływa w wodach płodowych o pH takim samym jak pH wód oceanicznych 8,4, 8,5. Moje znajome położne mówią, że drastycznie spada to pH. No ale tam 0,2, 0,3, jaki to problem. Naukowcy mówią, biją na alarm. Spadek wód oceanicznych, pH wód oceanicznych o 1/10 rozwala totalnie system, ten cały ekosystem w przyrodzie. I to jest to, o czym sobie z tego sprawy kompletnie nie zdajemy. I teraz, proszę Państwa, więc króciutko na temat kompleksowego programu zdrowia jako skutecznej profilaktyki wielu chorób. Odniosę się do pana Hipokratesa. 2500 lat temu powiedział, niech pożywienie będzie twoim lekarstwem, a lekarstwo twoim pożywieniem. Podstawowa zasada, tak jak TCM, tradycyjna chińska medycyna. Od czego zaczyna lekarz chiński? Jak jest problem? Od jedzenia. Jak nie jedzenie, to ewentualnie ziółka, akupunktura, akupresura, jak nie, no to coś jeszcze. Jedzenie to jest podstawowa rzecz, co my dzisiaj po prostu jemy. I ten program, to jest właśnie twórca tego programu, dr Otto Horak. Było takie sympozjum w Wiśle 2 lata temu, ponad 700 osób, wielu lekarzy. Więc to jest przede wszystkim bezpieczna i skuteczna regulacja masy ciała. Odbudowa mięśni. Często panie się boją, co ja będę miała takie mięśnie tutaj jak pan Pudzianowski. Nie, to będą jędrne mięśnie, jędrna pupa, klatka, taka wiecie, jak trzeba, a nie takie trzęsąca się galaretka chociażby. Polepszenie jędrności skóry, stanu włosów, paznokci, pozbycie bólów stawów, regulacja ciśnienia krwi, cukru, insuliny, wzrost mocy układu odpornościowego. I to jest, proszę Państwa, generalnie co robimy w tym. Pierwsza sprawa to jest detoks, wyrównanie odczynu pH. Żeby to w miarę było stałe na poziomie 7,4 nasz poranny mocz. Wtedy zupełnie inaczej się czujemy.
To jest również wzrost stopnia utlenowania krwi, czyli nasycenia krwi tlenem. Oczywiście jest wiele tutaj przyczyn naszego niedotlenienia, między innymi nieumiejętność oddychania, szybkie i głębokie oddychanie. A powinno być wolny wydech, jak w sztukach walki chociażby, wolny wydech, bo to się wiąże z dwutlenkiem węgla, w oksymehemoglobinie i tak dalej. Nawodnienie organizmu, proszę Państwa, najtańszy i bardzo skuteczny zabieg prozdrowotny i higieniczny. Proszę Pana, ale ja codziennie piję dużo, jest zupę, kawa, herbata. Ja krótko pytam. Kochany, drogi Jacusiu, a czy majtki, te twoje białeczkie slipy, bo widziałem, że się spod portek mój tam, wiecie, rąbek, że tak powiem, wyszedł, to wiem, że białe, jeszcze białe. Mówię, też bierzesz w kawie i w zupie? No jak to? Ja mówię, tak to. Organizm też potrzebuje, proszę Państwa, czystej wody, a nie wyciągać tą wodę później z kawy w mozolnym procesie. Ile tu jest problemów z tym, ile energii na to tracimy. Dalej, proszę Państwa, oczyszczenie, regeneracja naczyń krwionośnych. Dlaczego? Powstają złogi miażdżycowe. Dzisiaj u młodych chłopaków również. Z czym mają problemy chłopaki? Z hydrauliką już bardzo często, 30-parolatkowie. Więc biegnie do seksuologa, niech seksuolog doradzi. Mówię, nie, zabiegnij do kardiologa, niech sprawdzi stan twoich naczyń. Dlaczego? Bo miażdżyca. Jak są długie, grube naczynia, to nie ma problemu z ich przetkaniem. Zanim to się zatka, to nie ma problemu. Ale drobne naczynka włosowate, zwłaszcza w tym naszym ukochanym narządku, ptaszeczku słodkim, to tamto jest dopiero, proszę Państwa, problem i zaczynamy mieć problemy, przez to się nie wypełnia. I partnerka mówi, no nie wiem, a on mówi, wiesz, głowa mnie boli dzisiaj, bo nie ma co innego powiedzieć. Słodka zemsta. No nie tych facetów, tylko oni nie wiedzą, dlaczego się mszczą. I teraz, proszę Państwa, naczyniami płynie krew. Krew roznosi tlen, krew roznosi pokarm, składniki pokarmowe. Jeżeli naczynia się przytykają, jak są dokarmiane tkanki, komórki i tak dalej, jak są natleniane. Nie ma na to szans, więc dlatego trzeba to zrobić. Dalej, trzeba wzmocnić te naczynia, a więc pobudzić organizm do zwiększonego wytwarzania kolagenu, bo jeżeli na przykład dochodzi do procesów nowotworowych, a już nie daj Boże metastazy, czyli przerzutów, komórek macierzystych, to te skurczybyki, przepraszam, że tak powiem, komórki macierzyste, swoiste zarodniki nowotworu, tak jak w grzybie, usiłują nadtrawić, czyli przeciąć to naczynko, tak zwanymi nożycami biologicznymi nadtrawić to naczynko, żeby wpłynąć do jego wnętrza, leci, znajduje sobie odpowiednie i są przerzuty. No proszę Państwa, operacja się udała, wszystko jest pięknie, gut usunięty, wszystko jest ładnie, tylko po miesiącu, po dwóch nagle cały organizm wszędzie, w kościach, w wątrobie, w płucach, wszędzie, w nerkach, przerzuty. Czy nie da się z tym coś zrobić? Da się, tylko trzeba wiedzieć jak. Da się. Dalej, proszę Państwa, działania immunizacyjne, ustabilizowanie poziomu insuliny, czyli poziom cukru, insuliny, regulacja pracy trzustki, to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, dzisiaj dzieci chorują na cukrzycę typu 2 i typu 1. Coraz więcej dzieciaków choruje na cukrzycę typu 1, gdzie trzustka nie produkuje insuliny i to jest też przykład takiej choroby autoimmunologicznej. Dalej, rewitalizacja flory bakteryjnej jelita. Jelito 80% mocy układu odpornościowego, oprócz tego. Tak jak pracuje jelito, tak pracuje nasz mózg. Tak jak pracują jelita, tak samo pracują, proszę Państwa, nasze stawy. A co ma piernik do wiatraka? Co mają stawy do jelita? Mają. Znowu temat na 1,5 godziny. Ale nie dzisiaj. I tak dalej. A więc proszę Państwa, dla kogo taki program? Osoby z nadwagą, otyłością, wychudzone z różnych przyczyn, z różnymi... No jak można pogodzić, jak to? Dla chudego i dla grubego? Tak, tylko zależy jak to ustawić, bo to jest program regulacji metabolizmu. Proszę Państwa, w każdym z nas, nasz organizm jest nieprawdopodobnie inteligentnym lekarzem. On wie, co robić. Tak jak te wspomniane przez tatka rolnika piesek, który jadł trawę, tak nasz organizm też wie, co robić, tylko trzeba dać mu szansę. Jeżeli tej szansy nie dajemy,
Tylko dowalamy mu ciągle. Chłopie już nie daje rady. Dobra, poradzisz sobie. Masz systemy buforowe, masz duże możliwości. Wiem, że, bo byłem na wykładzie, wątroba nawet w 90% zniszczona. Jeszcze się da radę odbudowywać. Chłopie, ale ja jest już 91%. Co ty powiesz? No to i coś zaczynamy po prostu robić z tym. A więc pary starające się o dziecko, proszę Państwa, nieraz chwalę się, bo mam czym. Jest taka miejscowość na Podkarpaciu Nisko i tam dzięki mnie kilka dziewcząt zaszło w ciążę. Nie wiem czemu ta reakcja, zawsze ta reakcja się powtarza. Śmiech na sali, ale nie metodą na kurnuzo, na rogacza. Nie, chodzi o oczyszczenie. On i ona. Bo faceci myślą, że przyczyna to tkwi w was. Kochanie, to idź do lekarza, się przebadaj. A ty też się przebadaj. Ile masz plemników, jakiej jakości. Proszę Państwa, przeciętny, zdrowy mężczyzna powinien mieć w 1 centymetrze nasienia ejakulatu przynajmniej 60 milionów plemników. Polski mężczyzna, proszę Państwa, wiecie ile ma? 15. 1/4. A przy okazji, a więc jacy my jesteśmy macho przy piwie jedynie. Przy okazji większość tych plemników jest skancerowana, główki, witki i tak dalej. Też akurat specjalnie na ten temat robię wykłady. Pary starające się właśnie dla tego dziecko. Kobiety w ciąży karmiące, szczególnie narażone na stres, stany depresyjne, pragnące wzmocnić odporność. To jest program również, proszę Państwa, dla sportowców. Prosty bardzo w stosowaniu, banalnie. Najlepiej byłoby, żeby cała rodzina zastosowana, ale czasami z przyczyn finansowych, bo za wszystko trzeba zapłacić. Z tym, że mamy taki system, że my na przykład niczego nie sprzedajemy. Naszym celem jest usamodzielnienie ludzi. Dać im wiedzę, dać im możliwości. Co on zrobi, to jest jego sprawa. Nie chce, nie trzeba. Zechce, ja go pociągnę, ja mu dam wiedzę, będę się nim opiekował, aż uruchomi się sam. Jeżeli zechce, to poleci to również innym. Będzie uczył innych, bo inni, wiecie Państwo, jaka jest ciekawa sytuacja. Załóżmy pan lub pani taka wcześniej, po 2-3 miesiącach kuracji już powiedzmy nie ma tyle, przynajmniej z 20 kilo poleciało, naprawdę szybkie tempo, a znajomi pytają, zamiast zapytać, Fela, jak ty pięknie wyglądasz. Fela, na co ty jesteś chora? W domyśle oczywiście nowotwór. A Fela mówi, nareszcie się świetnie czuję. I teraz jest pytanie następne. Co z tego, że często wiele programów prozdrowotnych to są fajne programy, podbudowane nauką i tak dalej, kiedy ich się nie da zastosować w praktyce często. Dlaczego? Bo o 6 rano wychodzę z domu albo o 7, nie mam czasu parzyć ziółek, odważać, znać się na tym. Tu ludzie nieraz mnie pytają, Janusz, powiedz mi, co mam robić, co mam łykać. Ja mówię, to, zrobisz to, sprawa. A, to jest proste. Sprawa załatwiona. Dalej, proszę Państwa, to są takie efekty, to są nasi znajomi. Rysio Myłek i Grażynka Myłek, para ze Śląska. Ja mówię o takich efektach. To są ludzie, którzy powiedzieli, możesz posługiwać się naszymi fotografiami. Sylwia zrzuciła, proszę Państwa, 53 kg w ciągu 15 miesięcy, ale ona była przede wszystkim schorowana, bo nam się wydaje, że chodzi tylko o powiedzmy o nadwagę. Nie, tu chodzi o zdrowie przede wszystkim. Spadek tych kilogramów to jest jakby efekt dodatkowy, efekt uboczny i czujemy się świetnie. Słynny taki Wiesio Szymański, ojciec mojej dobrej znajomej, która siedzi bardzo głęboko w programie, tata, ty musisz. Nie jesteście lekarzami, nie macie prawa, nie macie to, nie macie tamto. Dopiero jak sąsiada wywieźli na ratownicy i ten posłuchał, że jakiś otłuszczony. To ty, Mariusz, to ty przyjdź, powiedz, bo to Hanys, no nie, ze Śląska. Więc ty mi powiedz, co tam z tymi tłuszczami, bo coś ty tam mówiłeś. I zaczął brać. Ważył 106 kg przy wzroście 176 cm, a teraz równo trzyma 76-77. Cały czas lew na parkiecie, zupełnie co innego. To jest taka pani Ania Zagórska, która ma 32 lata. O tam na końcu przy stoliku Aniu, pokaż, pomachaj Państwu łapką. O tutaj, ta pani. Więc też pozwoliła zdjęcia pokazać. Ania, mając 39 lat, tak wyglądała. Słuchajcie dziewczyny, mówię do pań, trzeba mieć wielkie cojones, może macie malutkie te jajeczka, ale za to dużo, żeby pokazać siebie. Zgadza się? Żeby babeczka miała odwagę pokazać siebie. To jest to. I teraz, proszę Państwa, już na kuracji
I zupełnie inaczej się po prostu wygląda i proszę Państwa, naprawdę inaczej się czujemy. A teraz proszę Państwa pokażę faceta, który też jest moim znajomym od wielu, wielu lat. Tutaj to za samo spojrzenie to dałbym mu 5 lat bez wyroku. To był 2013 rok, ja wchodziłem w kurację, ważyłem 92 kg. Najpiękniejsze były te plecy, te łopatki, te cudowne wałeczki. My faceci to oglądamy siebie, proszę Państwa, przeważnie w lusterku, wciągamy brzuch. No, fajny jestem, nic mi nie dolega, jestem sprawny, a jak już na plaży idzie dziewczyna, to... A później wypuszczamy i gdzieś tam zwisa nam ten brzuszek, rzecz jasna. 2 miesiące później to było, proszę Państwa, 13 kg. Znajomi się pukali w głowę, mówi, chłopie, to jest straszne tempo. Ja mówię, nie, jak mam propagować program, to ja muszę wiedzieć, jak się będę czuł fizycznie, psychicznie. I tak dzisiaj Państwo widzicie, nóżki latają, skrzypienia nie ma. Ja się czuję znacznie młodziej, 2 stycznia kończę 65 lat. I czuję się znacznie młodziej niż wtedy, kiedy zaczynałem ten program. Bo bolały stawy, biodra, bolały kolana. Ja ciągle miałem problemy na przykład z zapaleniami tymi wielonerwowymi, czyli tak zwane popularne korzonki. Kręczę raz przynajmniej na kwartał, to jak mnie pogięło, to 2 tygodnie ledwie się obróciło. W łóżku człowiek ledwie się przewracał. Raz mało się nie udusiłem, bo mi dziurka w nos, w poduszkę się utopił, że tak powiem. I nie można było zmienić dosłownie pozycji. Więc zupełnie inaczej. Ale na początku zawsze robimy takie krótkie badanie, to jest minuta dosłownie, zobaczyć, co się dzieje w organizmie. Nie chodzi o wagę, chodzi przede wszystkim o tak zwaną kompozycję tkankową ciała. Mięśnie, tłuszcz całkowity, tłuszcz wewnętrzny. To są, BMI to też nie jest koniecznie najważniejsze, ale tutaj 3 parametry. Tłuszcz całkowity, mięśnie i tłuszcz wewnętrzny. I oczywiście mówimy, proszę posiusiać na papierek, najlepiej rano oczywiście, wtedy wiemy jakie pH. I to są takie kilka parametrów, które nam bardzo dużo po prostu mówią. I wtedy można po prostu coś komuś po prostu podpowiedzieć. Więc proszę Państwa, zobaczcie, jak wiele problemów zdrowotnych zostaje rozwiązanych, kiedy już oczyścimy, odkwasimy i odżywimy organizm na poziomie komórkowym, na poziomie tkankowym. Zobaczcie Państwo, migreny, problemy z cholesterolem, z trójglicerydami, a to się wiąże z nadciśnieniem. Jeszcze raz powtarzam, 2-3 miesiące ludzie zaczynają pod kontrolą lekarza zmniejszać dawki leków, a później w ogóle rezygnują z dawek leków. A kiedy idziemy do lekarza, to proste pytanie. To panie doktorze, to jak długo ja mam te leki brać? No, żartuje pan. Dlaczego żartuje? Bo do końca życia. Ale panie Januszu, proszę się nie bać. Będzie pan ustabilizowany farmakologicznie. Jak słyszę ustabilizowany, to mam wrażenie, że ktoś mi tutaj rusztowanie jakieś daje i ja jestem ustabilizowany. Wszędzie w dodatku. Już nie chcę mówić dokładnie gdzie. Zespół metaboliczny, cukrzyca typu 2, to dotyka pań, syndrom policystycznych jajników, torbilowatość, zniwelowanie hirsutyzmu, czyli nadmiernego owłosienia, za mocno łono obrośnięte, włosy między piersiami, bokobrody, wabik, który się zamienia po prostu na wąsiki i uregulowanie miesiączkowania, zastoje żylne, depresja, nocno-obturacyjny bezdech senny, astma, choroby układu krążenia, naciśnienie tętnicze, mówiłem, refluks, nietrzymanie moczu. Słuchajcie, proszę Państwa, coraz więcej młodych ludzi, to dotyczy i zarówno dziewczyn, jak i chłopaków. Po 30 parę lat problemy z nietrzymaniem moczu. I to jest ogromny problem też. Choroba zwyrodnieniowa stawów, dna moczanowa. Mam lekarza znajomego, dr Józef Gawenda, szef Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii, 70 chyba 4 czy 5 lat. Mówi, Janusz, ja od 16 lat miałem dnę moczanową, ja mam dostęp do wszystkich leków świata. Fakt, że tutaj trzeba było 8 miesięcy kuracji, żeby to wyczyścić i żeby się pozbyć dny moczanowej. Kto nie wie, co to jest dna moczanowa, to lepiej, żeby nie wiedział. Bo jak się ma dnę moczanową, tutaj zwłaszcza ten wielki paluch, tam narasta to wszystko, to każdy dotyk prześcieradła, kołdry to jest ból nie do pisania. Mniej więcej między 1 a 3 w nocy zwłaszcza. I tak dalej. I teraz, proszę Państwa, już tak na koniec, życzę Państwu zdrowia oraz wszelkiego innego dobra. Pytanie jest, kogo zaprosicie następnym razem. Może akurat warto byłoby przyjechać, zrobić coś, porozmawiać, żeby coś fajnego z tego po prostu wynikło. Tylko najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest dobre i właściwe. Jak mówi amerykański aktor Will Smith,
Ludzie zaczynają myśleć rozsądnie, kiedy już nie mają innego wyjścia. Ja myślę, że Państwo, wszyscy jesteście Państwo tu nie przypadkiem, jesteście świadomymi, więc myślącymi zupełnie inaczej. Bo nie można dopuścić do choroby. To jest najgorsza rzecz, leczyć się. I chwała lekarzom, którzy ratują nasze życie. Natomiast, proszę Państwa, żaden lekarz, nawet najlepszy, z największym serduchem, nie jest odpowiedzialny za nasze zdrowie. Tylko i wyłącznie my, nikt inny nie odpowiada za nasze zdrowie. Więc jeżeli ktoś chce jeszcze uzyskać więcej jakichś informacji, to po prostu kontakt, Anna Zagórska tam stojąca, można u niej zakupić książki, telefon, maile. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że się wyrobiłem. Czy przedłużyłem? O ile? Super, tak. Dzięki. Dzięki.